W dzisiejszym odcinku dowiecie się, jak przedłużyć paznokcie w ultra szybki sposób, bez użycia form i tipsów. Tak, to jest możliwe. Na pewno teraz zastanawiacie się, jakich magicznych sztuczek użyje nasz gość, aby wykonać taką stylizację. Chwila cierpliwości, zaraz wszystko się wyjaśni. Czwartek, 17. Dzień dobry. Dzisiaj z nami Natalka Trefon. Cześć. Z Tarnowskich Gór. Poruszy fajny temat. Jaki temat? Przedłużenie bez użycia form. Można? Można. Zaczynamy. Na naturalną płytkę nałożymy primer bezkwasowy. Jako bazy użyjemy żelu budującego Take Your Time. Paznokcie będziemy budować żelem Easy Shape Cover, a całość stylizacji wykończymy Mineral Base w kolorze Porcelain. Powierzchnię przy skórkach opracujemy frezem numer 9, skórki odsuniemy kopytkiem i wytniemy precyzyjnymi nożyczkami numer 3. Paznokieć wypiłujemy pilnikiem o gradacji 100 na 180. Przedłużenie zbudujemy przy pomocy Gel Brush 4, a powierzchnię zbudowanego paznokcia wygładzimy bufferem o gradacji 220 na 280. Powierzchnię od spodu wyszlifujemy frezem numer 5, a linię światła ułożymy pędzlem Nail Art 007. Rozpoczynamy pracę od dezynfekcji dłoni stylistki, założenia rękawiczek oraz dezynfekcji dłoni modelki. Po takim przygotowaniu możemy przystąpić do pracy. Na wstępie zajmiemy się opracowaniem naturalnej płytki przy użyciu frezarki. Zaczynamy pracę frezem Cuticle numer 9. Ustawiamy obroty prawostronne na 18 000. Kierujemy frez na płasko i opracowujemy powierzchnię naturalnego paznokcia ruchem popychająco-wymiatającym od prawej do lewej strony z perspektywy stylistki. Frez ma stawiać opór podczas pracy. Tym frezem wygładzamy także skórki i opracowujemy opuszki, trzymając rączkę do góry nogami na płasko do ich powierzchni skórek. Po co odwróciliśmy frez? Trzymając frez do góry nogami zapewniamy sobie optymalny dostęp do powierzchni, którą właśnie opracowujemy, a gdybyśmy chcieli wykonać dokładnie tą samą czynność trzymając frez tradycyjnie, z pewnością zahaczylibyśmy o płytkę. Odepchnięte skórki wycinamy precyzyjnymi nożyczkami numer 3. Pamiętajcie, aby podczas usuwania skórek nie odrywać nożyczek. Ruch, który wykonujecie, powinien być płynny, bardzo ostrożny i jednostajny. Przechodzimy do piłowania paznokcia naturalnego. Sięgamy po pilnik Moon o gradacji 180 i wyrównujemy wolny brzeg oraz matowimy naturalną płytką paznokcia. Pracujemy delikatnie, bez nacisku. Przy skórkach kierujemy pilnik na półokrągło, a resztę paznokcia opracowujemy poruszając się z góry na dół, czyli od skórek do wolnego brzegu. Wacikiem nasączonym fioletowym cleanerem przecieramy paznokieć, zwracając szczególną uwagę na okolice przy skórkach. Dla ułatwienia pracy i większej kontroli nad produktem Natalia składa wacik na pół. W całą powierzchnię naturalnego paznokcia wcieramy primer bezkwasowy. Wykonujemy tą czynność przy pomocy minimalnej ilości produktu. Jako bazę wcieramy żel Take Your Time, którego właściwości chemiczne spełniają funkcję bazy. Pędzlem Gel Brush 4 rozprowadzamy minimalną ilość produktu tak, aby pod spodem nadal widoczne były rysy pilnika. Take Your Time utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Nabieramy niewielką ilość żelu Easy Shape Cover i przesmarowujemy naturalną płytkę, tworząc powierzchnię poślizgową. Czas na dzisiejszy klucz programu i czarowanie na ekranie, przedłużanie bez form i bez tipsów. Czas start. Dobieramy większą porcję żelu i przekładamy na wysokości 1/3 długości naturalnego paznokcia. Ruchem pulsacyjnym przesuwamy materiał, najpierw delikatnie pod skórki, następnie po powierzchni całego paznokcia. Nie odrywamy pędzla od produktu. Pracujemy od lewej do prawej strony samym czubeczkiem pędzla. Jeśli żelu pod pędzlem zabraknie, bez skrupułów dobieramy większą ilość, taką, która już na tym etapie pozwoli na wyciągnięcie produktu poza wolny brzeg. Układamy żel na pozostałej części paznokcia i przesuwamy prawie w powietrzu, tworząc delikatne przedłużenie o długości mniej więcej 3 mm. Tak uformowany żel utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Nabieramy żel prosto z pojemniczka, wyciągając niteczkę. Kontrolując produkt, doklejamy ją do zbudowanego dotychczas paznokcia. Pracujemy od prawej do lewej strony samym czubeczkiem pędzla. Przeciągamy produkt do siebie ruchem niteczkowym. Tym samym nadajemy pożądaną długość paznokcia i wstępny kształt owal. Przedłużenie utwardzamy przez 60 sekund w lampie. Wskazówka od Natalii. Im dłuższe paznokcie chcemy wykonać, tym bardziej należy podzielić proces niteczkowania na etapy, na takie małe fragmenty, czyli niteczkujemy kilka milimetrów paznokcia, utwardzamy w lampie, niteczkujemy kolejne kilka milimetrów, utwardzamy i tak do skutku. Jeśli chcielibyśmy pracować na raz, to ten żel na bank by nam się obsunął i nic z przedłużenia. Sprawdzamy, czy przedłużony paznokieć ma tą samą długość, co pozostałe.
Jeśli uzyskamy upragniony efekt, przemywamy lepką warstwę wacikiem nasączonym cleanerem Wipe Off i przechodzimy do nadania docelowego kształtu. Pilnik o gradacji 180 trzymamy równolegle do osi palca i bujamy od lewej do prawej ściany bocznej. Ruch powtarzamy kilkukrotnie. Tym samym ruchem piłujemy paznokieć od spodu, aby uzyskać kształt łódeczki na krawędziach bocznych. Trzymając pilnik pod kątem 45 stopni do powierzchni płytki, tworzymy górny łuk paznokcia i wyrównujemy jego powierzchnię. Pamiętajcie, aby apex, czyli najwyższy punkt górnego łuku, znajdował się między 1/3 a 1/2 przedłużonego paznokcia. Taka budowa zagwarantuje stabilną konstrukcję. Nadmiar pyłu odpylamy puszystym pędzelkiem, sprawiedliwie, od góry i od dołu, ponieważ opracowywać będziemy także powierzchnię spodu. Musimy wiedzieć, ile nadmiarowego żelu znajduje się pod spodem. Korzystamy z frezu numer 5 i ustawiamy obroty na 18 000 na minutę. Odwracamy paznokieć do góry nogami, odciągamy opuszek w stronę modelki, aby nie zranić go frezem. Pracujemy w przeciwną stronę do obrotów. Wyrównujemy spód paznokcia i tworzymy tunel, kontrolując jego grubość. Sięgamy po buffer o gradacji 220 i polerujemy powierzchnię opracowanego paznokcia od góry. Jak papugi powtarzamy wcześniejsze ruchy pilnika. Ponownie odpylamy paznokieć mięciutkim pędzelkiem. Podniesione wcześniej skórki podczas opracowywania kształtu paznokcia mogły nieco opaść, dlatego przed nałożeniem koloru ponownie unosimy je przy pomocy kopytka. Za kolor i top w jednym posłuży nam Mineral Base Porcelain, dzięki niej to przedłużenie będzie ekspresowe. Wyciągając pędzelek z butelki, ściągamy nadmiar produktu o wewnętrzną stronę szyjki i przesmarowujemy cały paznokieć pierwszą warstwą. Ruchem podpychającym prowadzimy kolor pod same skórki, następnie prowadząc pędzelek na płasko, rozprowadzamy produkt w kierunku wolnego brzegu. Paznokcie przedłużaliśmy Easy Shape Coverem, który posiada krycie na poziomie 90%. Można zatem powiedzieć, że nasza praca dotycząca napigmentowania, nasycenia koloru efektu końcowego paznokci została już w dużej mierze wykonana. Teraz pora na finalny sznyt i my go wykonamy dzisiaj bazą mineralną, którą delikatnie nadbudujemy powierzchnię poprzez jedną warstwę i tym sposobem uzyskamy nasz efekt finalny, natural look, na którym nam zależy. Dobieramy odrobinę więcej produktu i przekładamy na wysokości 1/3 długości zbudowanego paznokcia. Sięgamy po pędzel 007 i na płasko do powierzchni, od skórek w stronę wolnego brzegu, przeciągamy produkt po całej długości, tworząc idealną linię światła. Odwracamy pędzelek i pracując od wolnego brzegu do skórek, powtarzamy czynność. Utwardzamy w lampie przez 60 sekund. Tworząc linię światła pędzelkiem 007 nie zapominamy o tym, aby zabezpieczyć wolny brzeg i przy okazji też usuwamy tak zwany wałeczek, który może się pojawić, kiedy nakładamy kolor na zbudowanej powierzchni paznokcia. Wałeczek to taki jakby nadmiar produktu, którego nie chcemy, ze względów i estetycznych, i trwałości paznokci. Po wyjęciu z lampy odczekujemy 60 sekund i przemywamy lepką warstwę wacikiem nasączonym cleanerem Super Shine Effect. Na koniec polerujemy powierzchnię paznokcia suchym wacikiem i gotowe. Jak widzicie, przedłużenie paznokcia bez formy jest możliwe. Ta metoda sprawdzi się, wiadomo, zawsze wtedy, kiedy nie wychodzi nam podłożenie form, czyli kiedy nie wiemy, jak to zrobić, albo wiemy, a nam nie wychodzi. Również wtedy, kiedy nasza płytka jest wymagająca, bo nie trudna, pamiętajcie, to są wyzwania, a nie problemy. Kiedy nasza płytka jest wymagająca i kiedy podcięcie odpowiednio formy jest mocno czasochłonne. Dobrze mieć taką alternatywę i wiedzieć, jak pracować wtedy bez formy. I to już koniec naszego odcinka. Dajcie znać w komentarzach, czy wiedzieliście, że można przedłużyć paznokcie bez formy. Pamiętajcie, że jesteśmy zawsze w czwartek o godzinie 17 z najświeższą porcją nowości w świecie paznokciowym. I dajcie znać, czy chcielibyście jeszcze kiedyś zobaczyć Natalię na naszym kanale. Zapraszam bardzo serdecznie na jej Instagrama. Warto dziewczynę śledzić, bo jest fenomenalna. Dzięki za uwagę. Cześć!